Sporo dziadostwa, zarówno takiego bardzo drobnego, jak i grubego dziadostwa. Najgorsza rzecz w tej robocie, że jak się człowiek zapomni o jednej rzeczy, to później jest powódź. Aha, pan Marcin nie trafił do dziury. Może być fajne ujęcie, tak całkiem nie najgorzej wygląda. A dzisiaj półkanko. Dzisiaj mamy Vitodensa 111, gdzie klient raz zamówił serwis, wypłukano wymiennik płytowy. 2 dni później musieliśmy my przyjeżdżać, żeby jeszcze raz go płukać, więc finalnie mamy do zrobienia płukanie całej instalacji wraz z odkamienianiem kotła, a w zasadzie odżelazianiem, bo tutaj bardziej mamy osad metaliczny, jak też zresztą widać po magnesie. Także tyle już się nam nazbierało. A to tylko sama woda, bo na początku wypłuczamy to wodą, żeby chemia miała łatwiej. Będziemy jeszcze montować filtr magnetyczny. Natomiast to jest jeden z przykładów, dla których ja Wam zawsze mówię: dajcie dobrą wodę, a nie będzie żadnych kłopotów, bo taka zabawa to jest kosztowna zabawa, bo dużo czasu potrzeba, no i dużo drogiego sprzętu. Także jak będę mieć znowu coś ciekawego, to pokażę, a ja tymczasem zabieram się za dalsze płukanie. Więc część mamy już za sobą. Zamontowałem filtr, bo nie lada ekwilibrystyce, żeby to się tutaj zmieściło jakoś. No i teraz będziemy płukać instalację, a później sam kocioł. A tyle roboty nam na sam początek zrobił filtr magnetyczny. Więc sporo dziadostwa, zarówno takiego bardzo drobnego, jak i grubego dziadostwa. Dobra, to teraz będziemy to zrzucać. Wcale to tak łatwo nie chce wejść. No, nawet szmatę przyciąga. No, myślę, że więcej już się nie da. Filtr na swoje miejsce. Na ile to jest litrów? 130. Tu będzie z połowa z tego. No i teraz z powrotem musimy nalać wody. Aha, żeby pan Marcin filmując nie zapomniał szlauchu. I teraz tak, kolejność, bo na początek chcemy przejść przez kocioł, dmuchnąć w instalację normalnie zasilaniem, a później wszystko, a nie, bo my mamy filtr po drodze, ale możemy sobie stąd go wyciągnąć. Krzysiu, podasz mi rączkę? No nie chcemy tego filtra zabrudzić. A, i tak, jest mokro. Raz. 2. Profesjonalny kamerzysta powoli przesuwa, żeby się nic nie amsnęło. Dobra, to tak, czyli my będziemy chcieli normalnie teraz ładować w kocioł. Czyli jeszcze raz, my chcemy pchać tą rurką, czyli teraz jest w porządku. To co nam wróci, przeleci przez stację, a później przez filtr. To teraz jeszcze otworzyć zawory. W zasadzie jeden zawór. No i trzeba będzie odpalić kocioł. O, i dobrze pan Marcin teraz tam spojrzał, bo byłaby fontanna. Najgorsza rzecz w tej robocie, że jak się człowiek zapomni o jednej rzeczy, to później jest powódź. Dobra, czyli to mamy OK. Gazu nam na razie nie trzeba. Możemy odpalić kocioł. I musimy wyłączyć ciepłą wodę, żeby się nam przyłączyło ogrzewanie. Ciepła woda wyłączona. Ale on dalej chce ją zagrzać. Przyjął? Przyjął, dobra. Trzeba go zresetować i jeszcze raz. I teraz w trybie serwisowym powinien nam pójść, ale na centralne. Mamy przejnik, mamy, dobra. Czyli zawór trójlegowy jest na centralne. Wypływ ze stacji leci nam do górnego krótca, czyli do tego co leci w wężownicy.
Później w grzejniki wróci nam z powrotem do kotła, wtedy wróci nam do filtra magnetycznego i do stacji. Dobra, czyli wszystko pasuje. To możemy teraz napełniać zabawki. Może być fajne ujęcie, to tak całkiem nie najgorzej wygląda. Dobra, myślę, że poziom wody mamy na ten moment ok. Trzeba włączyć stację. Myślę, że mamy koło godziny już zabawy. Więc tyle się nazbierało na filtrze z samych grzejników. Myślę, że to jest dobry czas, żeby go wyczyścić i zobaczyć, co nam będzie się działo dalej. Czy będzie nam się zbierać więcej, czy też już powoli nam ustaje przypływ nowego żelaza z grzejników. Teraz sobie przejdę w tryb bypass. Myślę, że znowu czyste. I polecimy dalej. No jak za kolejne pół godziny dalej będzie czysto, będzie można już przejść do płukania chemią kotła. Aha. Pan Marcin nie trafił do dziury. No, to się płucze, a w zasadzie już się skończyło płukać. Także po 2 godzinach i kilku czyszczeniach, którego nie nagraliśmy, bo ustawiłem Krzysia samego. Myślę, że mamy proces odkamieniania, w zasadzie usuwania osadów żelazowych z komory spalania za sobą. Więc teraz zostaje nam wypłukać instalację, w zasadzie kocioł i instalację z chemii, a później nalać dobrej wody z inhibitorem i robota skończona. Czyli jeszcze jakieś lekko 2 godziny. Dobra, to prawie finiszujemy po 8,5 godzinach. Jak zwykle pan Marcin się trochę nie doliczył czasowo, ale niech będzie. Więc tak, jak was nie było, to wypłukaliśmy już instalację po chemii. Najpierw wodą, później spuściliśmy całą wodę z grzejników, bo akurat w przypadku grzejników nie ma innego sposobu niż po prostu spuszczanie wody z grzejnika, bo się nie da wypłukać później wodą z osmozy tego, co jest. Także teraz zostało nam tylko nabicie instalacji, odpowietrzenie jej i firant. Do filtra jeszcze doszedł zawór spustowy. No inaczej byśmy nie mieli jak napełnić, w sensie byłoby problematyczne nabijanie instalacji. Także mi zostało jeszcze poczekać tu chwilę i robota się powoli skończyła. Ja Ci dziękuję za uwagę. Pamiętaj o dobrej wodzie, bo warto i opłaca się na dłuższą metę. A tymczasem ja Ci życzę wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Cześć!